Cześć, to ja Kamil. Cześć, to ja Andrzej. Braliśmy udział w wyścigu Speed Day Trophy na tych motocyklach, a to co się wydarzyło. Przerażony! A widziałeś, jak ja poszedłem do startu? Party byłem! Serio! W drugim kółku to już ten motor cały wszędzie był, nie? I to już jest drugi raz, jak mówimy cześć, to ja Kamil. A cześć, to ja Andrzej. Początek dnia był bardzo optymistyczny. W środku zwątpiłem, ale koniec jest. Znaczy, no mogło być lepiej, mogliśmy wygrać. Mogliśmy. W sumie to dużo nie zabrakło. Ale, a to widzisz, ja miałem na odwrót. Na początku byłem dość załamany, a potem z każdą sesją było bardziej fajnie. Tak. A jeszcze doszedłem do ściany i na tej ścianie zostałem, na szczęście. A może nie wiem. Słuchajcie, chodziło o to, że wymyśliliśmy, że jak w Stanach jest King of Baggers i się na chopperach ścigają, to w Europie musi być King of Adventure. Taradam. Pewnie zaraz padnie, że nie mamy kufrów, ale mieliśmy, tylko zdjęliśmy je, bo musimy mieć bardziej wyścigowe. Ze względów bezpieczeństwa je zdjęliśmy, bo po prostu stwierdziliśmy, że kurde, może jakimś sposobem, no nie wiem, no po prostu je zdjęliśmy i tyle, że był pomysł, żeby kostkę do mierzenia czasu w sensie kufrów. Ktoś powie, że Adventure mają większe koło z przodu, a ten ma 17. I że to jest crossover, a nie adventure, ale w King of Baggers też jeżdżą na 17 z przodu. To jest po prostu już dostosowane, żeby był uniwersalny sprzęt i do sportu, i do adventurowania. Dokładnie. No i z racji tego, że ja miałem pomysł taki, że dobra, że King of Adventure, ale stwierdziłem, że dobra, lepiej wstawić tam profesjonalistę wyścigowca niż mnie, amatora wyścigowca. Niech przyjadą inni profesjonalni wyścigowcy amatorscy. Teraz stwierdziłem, że wezmę swój motocykl ze sobą do towarzystwa długodystansowy i sprawdzę po prostu jakiś Duke 990 w serii, czy jest gotowy do ścigania, no bo oni mówią ready to race. A wiemy o tym, że nadchodzi RC 990 i super sportowy motocykl. Ja po prostu jestem ciekaw, jak on jeździł na torze. Opowiedz o swoich pierwszych wrażeniach jak z tego, bo były ciekawe. To znaczy, no wiadomo, jak wsiadłem pierwszy raz, to pozycja jest całkiem inna niż na jakimś sportowym motocyklu. Mamy sportowe aspekty, bo jak wspomniałeś, mamy typowo koła 17 już obie i o sportowym profilu. Mam sportowy silnik, który ma 200 koni, więc naprawdę przyspiesza i hamuje ten motocykl rewelacyjnie. Jakbyś zamknął oczy, nie, jakbyś wyłączył czucie w ciele, to S1000RR, nie? Tak, naprawdę zachowuje się jak S1000RR, jeżeli chodzi o hamowanie i o gaz i oczywiście elektronikę, bo mamy tą samą, co oczywiście w S1000RR. To jest osobny wątek, jak my bawiliśmy się ustawieniami, bo zrobiliśmy to profesjonalnie. Tak. A ty umiesz wyjeżdżać z nową zimną oponą? Bo to jest nowa zimna opona, wiesz jaka to jest różnica? No. Nie, jeździłem ostatnio. No właśnie. Możemy teraz tak, możemy wyłączyć to i możemy wyłączyć dodatkowy Race Pro. Jest konfiguracja. I tu też będzie zawieszenie pewnie. I tu masz silnik, hamowanie, trakcja, wheelie control. No to ja bym odbicie zwiększył z tyłu, nie? Rebound zwiększył. Pływał? Żeby mnie zwiększył, to zamknął. Żeby mniej pływał. Tak? W prawo zamykasz. Wolniej olej. A tak samo to działa? Tak. Okay. Czyli w race jest pewnie już preload jest większy ustawiony automatycznie. Czyli na to, że nie można we dwójkę jeździć, sorry Andrzej, nie przewiozę cię. Sorry. A nie, bo jeszcze ten wyświetlacz sobie możesz zrobić. Jeszcze możesz sobie wyświetlacz sportowy zrobić. No i masz 3 tryby jeszcze. I teraz przejść w tryb Race Pro 1, bo to jest ten, który konfigurowaliśmy. I teraz jesteś gotowy do jazdy. Ale poszło szybciej niż myślałem i w trakcie jazdy możesz sobie regulować trakcję, nie? A psikus, czy nie? Że tutaj nie da się obrócić biegów? Bo w zwykłym, no, da się. że masz 2 dziurki, nie? Pyk, pyk i odwracasz biegi. A słuchaj, a jak to jest M-Packet Competition i to są specjalnie dedykowane sety, to nie są już odwrócone? Nie. Ale można je podnieść do góry, jak będziesz potrzebował. Widzisz, tutaj się jakoś odkręca, jest to jakoś bardzo skomplikowane, ale jakby co będziemy radzić. No i zapamiętasz. Dwa razy wbijesz nie ten i... 4 na 3, pał. Tak.
tak intuicyjnie podeszliśmy do tego, wszystko było na plus, więc to też jest takie fajne, Tak. że nie trzeba naprawdę robić jakichś nie wiadomo dziwnych rzeczy, tylko proste według odczuć i ten motocykl się fajnie prowadzi. Na początku ciężko mi się było przyzwyczaić do pozycji, ale potem tak się zacząłem tym bawić, że kurde, zarąbiste to Na jest. początku mówisz, że wyjeżdżałeś, co się w ogóle dzieje, ale się okazało, że preload z tyłu manualny był odkręcony na maksa, więc go zakręciliśmy na maksa. I motocykl po prostu stał tak w zakręcie, Tak, że tak. przód ten i dlatego miałem takie dziwne uczucia. Gdy to dokręciliśmy, to motocykl się zmienił diametralnie, nawet nie wiedziałem, że będziemy mogli aż tak go zmienić samym preloadem, ale była to naprawdę spora zmiana, no i poczułem się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To się dużo rzeczy działo w ogóle na tym torze, jak ty na nim jechałeś. Zamieniliśmy się raz na sesję i to jest śmieszne, bo Kamil zjechał, mówi, co za kloc w ogóle, co to w ogóle, o co chodzi? No bo ten motocykl jest tak około 60-70 kg cięższy od twojego motocykla wyścigowego. Tak. Circa mniej więcej. I to czuć, ale z drugiej strony czuć, ale nie przeszkadza to w jeździe, tak? No bo gdzieś tutaj na to, że jak ja wiadomo swoją ambicją chciałem trochę podgonić, to wydawał się ciężkawy, ale prowadzi się naprawdę świetnie, było jak przyklejony do drogi, tak? I mimo tego, że pewnie na filmiku ja wyjeżdżam tak, ale to wiadomo, że już tam szukałem limitu opon. Tak. Jak przyjechałem się tym motocyklem na jednej zmianie, to wiesz, dla mnie to nie był szok, bo jeżdżę cały czas takimi klocami, grzmotami ciężkimi. Ciężkimi, są lekkie te motocykle, jak na tak, drogowe, tak. jak na tego typu motocykle, ale Dokładnie. ciebie ciężkie. Na początku było, wiesz, co za pasikonik, tak wysoko to wszystko i tak wiesz, widzę, ty rżnąłeś na tym na kolanach, bo ja też chcę na kolanach, to jest jakoś tak daleko w ogóle wszystko. I to, co ja zauważyłem, że on, jeżeli chodzi o podwozie, jest typowo sportowy, jedyna taka różnica, że on tak się pracował, to wydaje mi się przez długość tego wszystkiego, przez ten skok, że to po prostu musi gdzieś zapracować, no bo to jest wygodny motocykl i co mi się bardzo podobało, nie trzeba było się chować za owiewkę tak. Nie, naprawdę. ochrona przed wiatrem. Siedzimy tutaj tak nisko, ten bak też się wydaje taki duży, ale on naprawdę fajnie nam daje takie wsparcie dla ciała, bo naprawdę przy hamowaniach czy gdzieś w zakrętach mamy takie fajne wsparcie, że ja, jeżeli chodzi o dół mojego ciała, się nie męczyłem i bardzo łatwo miałem się zakotwiczyć, ale właśnie to, co mówisz, że jesteśmy tak schowani za tą owiewką, że nic nie trzeba robić, po prostu głowy tylko z tego, tak, jest schowany, więc Ja myślałem, że będzie wygodniej z kierownicą. no. Ale bo się okazuje, że te wąskie kierownice sportowe jednak są po coś, nie? Tak. Bo po dłuższym czasie, jak jechałeś tym motocyklem, to już ręce się po prostu od tej pozycji, że były tak wysoko, one się trochę męczyły, nie wiem, czy krew odpływała. Ja też właśnie tak miałem, ale nie wiem, czy już to BMW oferuje, czy nie, ale myślę, że bardzo dużo osób będzie po prostu zmienić na taką troszkę bardziej płaską. Bo ona jest wysoka, po Tak, prostu można ją tak, zmienić tak. na niższą, albo po prostu jeździć tak jak jest, no bo my też cisnęliśmy tym motocyklem, żeby było tempo i nie wiem, czy każdy właściciel będzie jeździł na Poznaniu za 44. Ty jechałeś 44, ja pojechałem 46 na pierwszej sesji, więc zakładając lepsze opony, bo przód super kleił, Tak. tył nie da budzie zaufania, się wyżarł ten RS11. Jakby tu sprężynę założyć jeszcze twardszą, no bo preload nam się skończył. Tutaj jeszcze z preloadu, ale preloadu z przodu nie trzeba było dotykać, nie? Nie, na razie nie. Myślę, że no może jakby ktoś potrzebował. My nawet nie ruszyliśmy na, nie wiemy jak jest ustawiony tak naprawdę. Tak, preload był ok. Kompresję, tak jak mówisz, ustawiliśmy tak jak mniej więcej, ale nie to, że pozamykaliśmy. Nie. Tam było +2, -2 i tyle. Sety można ustawić jeszcze wyżej. Tak, też rozmawialiśmy o tym, ale finalnie do tego nie doszliśmy. Nie Ja było dopiero czasu. pod koniec zacząłem lekko trzeć podnóżkami, więc motocykl można położyć do 51 stopni. To już jest taki dość sportowy pochył i jeszcze się nie trze podnóżkami, No więc to było jak najbardziej ok. A tak jak mówisz, jeździmy na drogowych oponach na torze z tempem już Pudełka, takim... motor jest z pudełka, Tak, prosto, tak, prosto tak, jest z pudełka. Żadnych modyfikacji. Przejdźmy do wyścigu. Zakwalifikowałeś się na miejscu? 13. Puściłeś sprzęgło na starcie i co się stało?
Ty, byłem przerażony, bo wystartowałem, wiesz, bo wszystkim się byłem ja, bo nie jestem z przodu, oni będą mnie wyprzedzać. A widziałeś jak ja poszedłem ze startu? Party byłem! Serio? Ty, ale mi po drugim kółku to już ten motor cały wszędzie był, nie? A mi też, jak nagrzałem opony, za duże ciśnienie było. Dobra, trzymam się. Ty, a ja tak wystartowałem, w ogóle musiałem gaz zamknąć, bo inaczej bym w ogóle kogoś przywalił i zjechałem z lewej do prawej, żeby sobie zrobić miejsca i jeszcze. Ja bym się jeszcze wbijał po wewnętrznej, ale bym ty, ja nie chcę. O Boże. Cudownie. Ale start miałeś Jest. i ładnie do prawej, pasywnie, łyko wbite. A tam się ciebie bali, jakbyś czołgiem jechał, wiesz, ty siedzisz tak nad nimi i oni lecą do ciebie do dużej patelni. Bite. 44 jechałeś. Tak? No. Fajnie. Ty, ale ja szłem wszystko, jechałem wolniej sekundy niż na treningach. Tak? No bo już tak nie było, no bo to jest 4,9? 4,8 coś. No bo ten motor już wszędzie był. 482, tak? 489. 4,89. Ten motor wszędzie był. Był on wszędzie. Ale wiecie co, bo to tak, jedna rzecz, że ten motocykl ma moc, ale jest ciężki, więc nie przyspiesza jak taki rasowy litr, tak? Troszkę gorzej, ale przez to, że jaką on ma budowę, on praktycznie w ogóle nie wstaje na koło, tak? Więc ja mogłem wykorzystać to przyspieszenie, gdzie inni musieli przymykać gaz, wiadomo, żeby nie postawić motocykl dęba. Ja po prostu sobie przyspieszałem, też jest wysoki, więc bardzo łatwo nim manewrować i sam naprawdę byłem zdziwiony, że do pierwszego zakrętu byłem czwarty, a to był mój pierwszy start na tym motocyklu, nigdy tego nie trenowałem. O, i skończyłeś na 7? Na 7, no i przegrałem 6. pozycję tutaj na wyjściu, na prostą. Tak? Tak, tutaj jeszcze do ostatniego Czyli zakrętu byłem trakcji 6. zabrakło z tyłu, No, w oponie. albo bardziej prostu. prędkości w zakręcie, bo tak jak właśnie No. wspomniałem, hamowania i przyspieszenia ten motocykl, petarda, w zakręcie jest wygodnie, ale to nie jest sportów. No, ale to Musimy o tym jest, powiedzieć. to jest no bo King to of Adventure i Tak. pamiętajmy, to jeszcze go nie przybudowaliśmy. Choppery są całkowicie przybudowane, my go możemy przebudować jak chcemy do King of Adventure. Ja myślę, że parę modyfikacji tutaj i kurczę, ja myślę, że ten motocykl w ogóle w Pucharze Polski. Spokojnie. Tysiąców. Ciekawe, czy nas by dopuścili, nie? Oczywiście, że tak. W Pucharze Dlaczego Polski nie? 1000 idziemy w to. I to, To ja by myślę, było. że można wywalczyć o podia. Naprawdę. To by było. No, moje wrażenia tak samo słodkie. Tym motocyklem pojeździliśmy sobie też. Zachwycił nas i silnik, i zawieszenie, hamulce też wszystko dobre. Silnik, kurde, super od dołu, nie? Tak, Idzie. naprawdę w każdym momencie, gdy wejdziesz na gaz, ma od razu bardzo duży moment i on od razu chce jechać. I też przez budowę i myślę konstrukcję tego motocykla daje takie świetne poczucie w zakrętach, taką Tak. łatwość. W ogóle nim naprawdę. jedziesz i tym się czułeś, jak już startowałem motocyklem sportowym, siedzenie wyżej, podnóżki wyżej. I Preload ustawić, bo z tyłu nie był, cały padok nie miał klucza i KTM nie ma klucza i porażka. Preload ustawić, opony lepsze i ten motocykl naprawdę, może no race do takiego race, on jest ready. No dzisiaj też Tak. był ready to race na S23, ty masz RS11 i umówmy się, to jest S23. Jechaliśmy tym motocyklem, wydawało nam się, że jedziemy szybciej. Znaczy szybciej, że jedziemy naprawdę szybko. tak. A te czasy były takie 48, tak? 47,7 ty chyba zrobiłeś? Chyba tak. I to już był po prostu limit opon i koniec, No, kropka, bo nie? to jednak też trochę nie było takiego super zaufania do tych opon. Teraz ja ustawiam swój ready to race. I teraz uwaga, to co jest śmieszne, mamy też tryby co jazdy, dobrze idzie, nie? wiadomo. Jest performance i jest track. I tak, slip adjuster, tutaj mamy kontrolę trakcji i ją będę mógł regulować w trakcie jazdy tak samo, tutaj No, plusem, to minusem. Tu jest plus, minus. Throttle response i to jest ważne. Uwaga, bo jest street, sport i track. I teraz w KTM-ach nie używa się trybu track na torze. Wiesz o tym? Nie można? Że w KTM-ach się nie używa trybu track na torze, bo jest zbyt agresywny. Tryb track to jest tryb taki, żeby ktoś wsiadł na motor i mówił, ale idzie, ale on jest zbyt agresywny i wszyscy jeżdżą na sportach, nawet kierowcy testowi mówią, nie, ten track to jest taki, wiecie, żeby był. Wheelie control oczywiście wyłączymy, aczkolwiek jak jeździłem z Zarko, to on miał tak, trakcję, wszystko bardzo mało w Panigale, a wheelie control bardzo wysokie, żeby po prostu bardzo nisko było to koło cały czas, żeby nie było tak, że ono się podniesie i odetnie, tylko żeby po prostu już od razu trzymał go. Więc to nie jest taki może głupi pomysł. Może zależy w jakim motocyklu, nie? Bo No to- różnie to działa, wiadomo. Tak, ten też wiem o tym, że on nie będzie tak się rwał na gumę na wyjściach, bo nie ma takiej mocy. Tryb Supermoto ABS-u.
Więc jest najważniejsze to. Czyli można stopale robić? Można stopale robić, a przede wszystkim na hamowaniu. Jak będziesz hamował, to ci nie będzie wchodził ABS. U Ciebie jest tak samo. To. Nie. Nie Znaczy, są tylko tryby 3 ABS-u. znaczy taki, ale też on na to, że będzie Ci działał dobrze. Okay. I można robić stopale, bo robiłem. Do pewnego momentu. Bo później wchodzi tryb stabilizujący jazdę i myśli, że coś się dziwnego dzieje i dodaje gazu. Ja bo też robiłem, ale na M1000. Tak, tak jest. No. I Bez patrz, zawieszenia sam musisz patrz, kręcić. patrz. Tryb track. Pa. Kąt? Aha. Nie. Gadżety. O, tu już mamy konkurs. I patrz. No już konkurs nie jest. O, i patrz tu. O, serio? No, będzie widać, kiedy kręcę manetą do końca. A kiedy się boję kręcić manetą do końca? Ale będzie weryfikacja. No, będzie weryfikacja 100%. To trzeba wyłączyć ten tryb. Zaklej sobie tak tutaj. Tak. Bardzo fajnie też porównać te dwa sprzęty, jak jeździliśmy razem z Andrzejem dzisiaj. Tak. Bo Zupełnie inne, gdzie indziej są szybkie, nie? tak. Tak. To jest, mimo że nie wygląda, to jest jak taka rasowa 600 wyścigowa, a ten już trochę jak bardziej litr. I właśnie bardzo fajnie, jak jechaliśmy razem, widać, gdzie kto coś wygrywa, a gdzie kto coś przegrywa. Tak. I było to bardzo ciekawe do zauważenia naprawdę. A ja chciałem powiedzieć o hamowaniu. Ja tym motorem głównie hamowałem na wprost i bardzo mocno hamował i dochodziłem wszystkich, tylko później już go składałem, to już mówię, oj, już chyba nie, i wszystko. Ty już się skończył całkowicie. Ja startowałem przedostatni. A dojechałeś? Chyba 13. Tak. Czyli, czekaj, ty progres o 8 pozycji, Chyba tak. a ja progres o 6. Czy ja wygrałem? Tak. Tak sobie to tłumaczmy. Ale mi się bardzo podobał mój start, bo on właśnie ma moment, on skleił, on dobrze poszedł. Ja też jakoś, nie wiem, jak kiedykolwiek startowałem, to ja umiem też wystartować, puścić po prostu to sprzęgło. I ja tak wystartowałem i te motory ja zaczynam mijać, a ja mówię, wcale ich nie chcę mieć, bo wszyscy są na slickach sportowych motocyklach. Ja wiedziałem, że oni będą ode mnie szybsi, Tak, bo wszyscy tak, byli ode mnie na czasówkach szybsi o 2-3 sekundy. Ja mówię, ja wcale nie chcę być tutaj, ale później się skończyło na tym, że w zakrętach świetnie blokowałem. No i wszyscy mnie tylko, jedyne miejsce, gdzie mogli mnie wyprzedzić, to była prosta. Po prostu wyjście z tego ostatniego na prostą, większa prędkość właśnie w zakręcie, odwinięcie i tyle, ale na hamowaniach znowu ich wszystkich dochodziłem. Ale to mieliśmy inną taktykę trochę na wyścig, bo ty jednak myślałeś, a ja wbiłem się na 4. miejsce i pierwsze co pomyślałem, dobra, to jest moje miejsce, jak najdłużej się tutaj utrzymać. Może dlatego ty się ścigasz, a jestem youtuberką. Możemy się pomieniać doświadczenie przynajmniej i Przynajmniej. jest lepszy content. Nie spodziewałem się tego, że to będzie aż tak śmiesznie. Ja też. Ja też, jak przyjechałem, mówię, ej, dobra, mam pomysł, bo wiecie, ten materiał ma być w ogóle tylko o BMW, ale teraz zostawiam nam to otwartą bramkę, czyli teraz kolejna deklaracja, której nie dotrzymamy, chyba że kiedyś dotrzymamy, że ten motor do Pucharu Polski 1000, a ten time attack, zresztą ten też time attack. Oczywiście, jak A ten, najbardziej. znaczy już dzisiaj było time attack, już mamy zrobione czasy najlepszy na tym i można tutaj robić. Tutaj to, co można poprawić, to sprężyna jeszcze twardsza i podnóżki, żeby on miał jeszcze większy prześwit. Tak. I żeby jechał i opony lepsze, a tutaj lepsze opony. No, I preload z tyłu. dokładnie. I to jest, mamy tyle. No a tutaj nawet tych podnóżków nie trzeba zmieniać, bo po Nie, prostu obrócić się nawet tylko trzeba. nie zobaczyliśmy ile te jest są- regulacji. Te są takie trochę dziadowskie. Kurde, ten motor kosztuje strasznie dużo pieniędzy, a te podnóżki to wiesz, szczerze, to mi się nawet trochę buty na nie ślizgały. Tak? No. A, bo takie no. No są takie. A wiesz, a motor kosztuje ten chyba 70 coś tysięcy. I w ogóle też fajnie, elektronika też jest ready to race. Tak. Tak, ty, w ogóle jechałem i ja czułem, że mi go muliło i tym, tę trakcją, tak samo regulowałem sobie w trakcie wyścigu trakcję. Proszę. No. I było cacy. Bo jak jakoś tak elektronika BMW to już jest dość znana i taka dość powszechna się Ty robi. na trakcji zero jechałeś, nie? Nie, wyścigu -2. Na drogowych oponach. Na drogowych opodach, no. Na drogowych oponach. Nieźle, nieźle, ale głupie Jeszcze rzeczy są fajne. Jechaliśmy na dobrym ciśnieniu, nie wiemy dalej. Nie wiem, ja ustawiłem rano ciśnienie. Na Ja też, zimno jedno i na zimno rano ciśnienie I też się i dało. tyle. I nie, w ogóle się nie trzeba tutaj przejmować detalami. Stawiam obiad temu, który znajdzie, jak się otwiera tylne siedzenie. Profesjonalny mechanik już dał ciała, znaczy nie dał ciała, wywiesił białą flagę. Ja wywiesiłem już ją dawno. Teraz już ja. Ready to race, ale nie ready, żeby otworzyć siedzenie tylne. Ten KTM się już raz zepsuł i to jest historia sprzed kilku dni, że przestał jechać do przodu. Przestał jechać do przodu i to był pierwszy motocykl długodystansowy, który nas się zepsuł. My się w końcu jakiś się zepsuł, zrobił materiał, że się zepsuł i ludzie powiedzą, że to nie jest wszystko sponsorowane. I co się stało?
zestaw narzędzi, który jest w środku, wysypał się, klucz się potoczył jakimś sposobem, wpadł na zębatkę zdawczą, pomiędzy zębatkę i łańcuch i zablokował koło, że motocykl nie chciał ruszyć do przodu. Musiał postać 2 dni, przesunąć go w prawo, nasadka wypadła i motor działa. Ale wciąż nie umiemy otworzyć siedzenia, bo ten motocykl nie był u mnie. W międzyczasie kolejna reklama, bo barter. Najlepsza rzecz, jaka istnieje. Nie ma lepszej rzeczy. Ale patrzcie, to jest najlepsze, bo to jest bez wody. Ja wszystko tym myję ostatnio. Oprócz opon. A krab wszystko umyje. A ty ciągle myślisz? Tak. To jest twoja myśląca mina. Pierwsza rzecz, ready to race, że kątowy wentyl, że się nie bujasz z gorącymi tarczami. Myślałem, że muszę spuszczać. Ma być 2.1 na zimno bez 23, a jest 1 dzień. Bardzo mi się podobało. Dziękuję Ci, Kamil. Dobry wyścig. Dobry wyścig. Jacek, chodź się przytul. No chodź się przytul do nas. To jest Jacek, on organizuje Speed Day Trophy i to on nam pozwolił się tutaj ścigać tymi pięknymi maszynami. Wiesz, który byłem? Nie wiem, który byłeś. Ja chyba byłem 13, Widziałem, że jechałeś, ale a on który był 7. Jacek, mam dla Ciebie informację. Ten motocykl w przyszłym roku będzie New Generation. Bardzo fajny pomysł. Będziesz ty z nim startował chyba, bo na pewno nie ja. RC 990 wchodzi, po nam super sportach mają jechać. Świetnie. No jeszcze jeden. Ja proponuję 1200 jakiegoś wstawić do New Generation Super Sport 600. Proponuję zbliżenie na minę Jacka Molika, który jest fanem supersportów i nagle wszystkie supersporty będą miały litr. Tak, to jest znakomity pomysł. I gratuluję temu, który to wymyśla. Bo ty nie wiesz o tym, a ty napiszesz pewnie regulamin pod to. King of ADV. No możesz jechać Sierpniu sobie na Słowację. chyba. Zapraszam serdecznie. O, Nie, tam ale jest na moc. Poznaniu jest sierpniu, to się przygotujemy. Do sierpnia mamy czas, tak? Dobra, już będziemy gadać godzinę. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Cześć.